Zaczynamy. Już zostałem pogoniony, że 5 minut minęło. Ci, co się mieli pojawić, pojawili się na pewno. Witam Was wszystkich na prezentacji, na pierwszej prezentacji na Cloud Computing Tracku. Ja nazywam się Wojtek i będziemy dzisiaj mówili o Infrastructure as Code, ale takim prawdziwym as Code, bo do tej pory duża część z Was na pewno miała do czynienia wcześniej z Infrastructure as Code w postaci Terraforma, w postaci CloudFormation, w postaci innych narzędzi, które są dostarczone przez dostawców chmury, na przykład Google Deployment Manager, i tam nie mamy do końca do czynienia z językami programowania. Sprzedawane te narzędzia są jako takie deklaratywne, czyli lepsze, a dzisiaj Wam chciałbym pokazać, że tak naprawdę mając do dyspozycji język programowania mamy i większe możliwości i zachowujemy sobie tą deklaratywność i bez żadnego problemu będziemy w stanie z tego skorzystać, nie tracąc tych zalet, które dostajemy z innymi narzędziami. Jeżeli ktoś ma problem, żeby zobaczyć literki małe, to zapraszam do przodu, bo będziemy dzisiaj sporo kodu mieli, sporo terminala. Także w tej drugiej części prezentacji będzie sporo do obserwacji na konsoli, także zapraszam do przodu, ja nie gryzę. Krótko o mnie. Nazywam się Wojtek, jestem współzałożycielem firmy Patternmatch. Tam też się zajmuję tematami chmurowymi, głównie AWS-owymi. 4 certyfikaty z AWS-a, 5 w drodze. Muszę się oczywiście wytłumaczyć z tego awataru. Jestem zobowiązany się nim chwalić we wszystkich publicznych miejscach, ponieważ raz nieopatrznie na Slacku pochwaliłem się, że potrafię z pamięci przywołać jakiś obskurny kawałek basha bez googlowania. Oczywiście poległem i w ramach nagrody moi koledzy przygotowali mi ten wspaniały awatar, także muszę się tym chwalić, ale przynajmniej zostałem hackermanem. Z ważniejszych rzeczy jestem członkiem programowym Cloudyny. Na samym końcu też będę Was zachęcał do tego, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu 13 listopada w Katowicach. Super konferencja, wydaje mi się, że na skalę całej Polski jedyna taka poświęcona chmurze publicznej. Jeżeli chodzi o tematykę związaną z meetupami bądź ze szkoleniami, razem z chłopakami z Patternmatcha również organizujemy warsztaty w ramach natywnej chmury. W zeszłą sobotę mieliśmy warsztat z serverlessa dokładnie na AWS-ie. Planujemy w przyszłości tematy związane bardziej z tematyką natywnej chmury, czyli Cloud Native, takie jak Kubernetes, Cloud Native Java i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszamy do śledzenia tej inicjatywy. Dlaczego ja i dlaczego będziemy mówić dzisiaj o Infrastructure as Code? To jest rzut tak naprawdę, snapshot z jednego z tych projektów, w których miałem okazję brać udział, z repozytorium. Zwyczajny grep i wyszukiwanie po rozszerzeniu, ile tych różnorakich plików w ramach Infrastructure as Code stworzyliśmy. No i mamy ponad 5000 linii YAML-a, czyli plików tekstowych w zasadzie, 1200 linii Basha i jakieś 200 linii Pythona. Gdybym dzisiaj się miał zabierać za ten projekt, pewnie odwróciłbym proporcje, jeżeli chodzi o Basha i Pythona, natomiast niestety nic się nie da z tym fantem zrobić. Mamy tak naprawdę bardzo dużą ilość linii kodu, która jest związana z Infrastructure as Code, która nie jest kodem de facto, bo mamy do czynienia tylko i wyłącznie z plikami tekstowymi. Mamy do czynienia z YAML-em, z DSL-ami i z tego typu rzeczami. To nie jest związane tylko i wyłącznie z YAML-em bądź z CloudFormation, z Terraformem będzie identycznie. Niby język programowania, ale dalej mamy tutaj ograniczone możliwości i jest to jednak DSL. Jeżeli chodzi o temat związany właśnie z tym konkretnym projektem, no to ta ilość tego YAML-a, a w tym przypadku CloudFormation, nie przeszkadzała mi do tego stopnia, że aż stworzyliśmy wraz z chłopakami narzędzie, które nazwaliśmy sobie Perun i miało to być narzędzie, które służyło do walidacji, lintowania i takiego uprzyjemnionego obcowania z CloudFormation do lokalnego developmentu. Stworzyliśmy to narzędzie w Go i bardzo fajnie to obrazuje syndrom sztokholmski tak naprawdę. Nie przeszkadzało nam to, że pracowaliśmy z tym YAML-em i bardzo mocno w niego wsiąkliśmy, do tego stopnia, że sobie zbudowaliśmy własne narzędzie, które rozwiązywało część problemów, które tak naprawdę można by było rozwiązać innymi narzędziami. I o tych narzędziach sobie dzisiaj powiemy. Nie tylko Perun jest takim narzędziem. Jeżeli ktoś kojarzy na przykład Cloud Deployment Tool z AWS-a, również bardzo podobne narzędzie, które
umila obcowanie z CloudFormation, natomiast nie rozwiązuje tego źródłowego problemu związanego z tym, że mamy do czynienia z YAML-em, z ograniczonymi możliwościami składniowymi i tak naprawdę nie mamy do czynienia z językiem programowania, a z jakimś pseudo-DSL-em. Jak wygląda obecny stan Infrastructure as Code? Jeżeli zacznę się hiperwentylować albo zacznę tutaj uciekać w jakieś ranty, to mnie upomnijcie. Natomiast tak naprawdę to wygląda tak. Mamy do czynienia masę tylko i wyłącznie z YAML-em. Znowu nawiążę do tego nieszczęsnego pliku tekstowego. Ten wspaniały jak tutaj obrazuje to, ile mamy tak naprawdę jak shavingu, jeżeli chodzi o ten temat, ile trzeba razy się męczyć z różnymi dziwnymi rzeczami. Jeżeli chcemy na przykład zachować modularność, reużywalność, zaczynamy kopiować, zaczynamy używać metody copy-paste'a, to nigdy nie działa dobrze, wiadomo czym się to może skończyć. Nie tylko z YAML-em jest problem, wszyscy, którzy piszą w Terraformie, nawet jeżeli to nie jest czytelne z tyłu, to rozpoznają mniej więcej optycznie, że to jest zrzut czegoś, co się wysypało w Terraformie. Jak często napotkamy na taki problem, to albo musimy rollbackować te nasze zmiany nieszczęsne manualnie, albo musimy, nie daj Boże, sklejać ten plik stanu JSON-owy ręcznie i poprawiać go po tym, co się wydarzyło niefortunnie. Więc tak wygląda obecny stan Infrastructure as Code. Kiedyś to wyglądało jeszcze gorzej, jeżeli nawiążemy bezpośrednio do AWS-a i zrobimy z niego kozła ofiarnego i przykład. Kiedyś w AWS-ie mieliśmy do dyspozycji tylko i wyłącznie CloudFormation w wersji JSON-owej. Całe szczęście wprowadzono tutaj wersję z YAML-em. To wygląda dużo lepiej, chociażby tak prozaiczna rzecz jak komentarze mamy do dyspozycji. Natomiast to dalej jest podzbiór YAML-a. Nie wiem, czy pewnie wielu z Was zdaje sobie z tego sprawę, ale jeżeli są ci, którzy sobie nie zdają z tego sprawy, YAML jest bardzo fajnym formatem do tak naprawdę ogarniania konfiguracji i ma pewne rzeczy, które umożliwiają reużywalność, na przykład fragmenty, na przykład anchors, czyli możemy sobie kawałek YAML-a użyć jako zmienną i potem tą zmienną wykorzystywać wielokrotnie i dzięki temu jesteśmy w stanie jakąś reużywalność zachować. W CloudFormation takiej możliwości nie mamy, bo to jest podzbiór YAML-a. Tam zostały wycięte akurat te funkcjonalności i nie mamy tak fajnego sposobu zarządzania tą reużywalnością i tymi fragmentami. Co więcej, niektóre z tych rzeczy mogą być syntaktycznie poprawne według CloudFormation, a nie będą poprawnym YAML-em i to jest niestety związane też na przykład z funkcjami. Tak, z funkcjami, które tutaj widzimy, czyli tymi intrinsic functions z CloudFormation i znowu mamy do czynienia z taką dychotomią, tak? Niby mamy YAML-a, który powinien być pełnym standardem i w pełni powinien być zaimplementowany, a z drugiej strony mamy do dyspozycji jakiś podzbiór, o którym musimy wiedzieć i musimy z tym żyć. Dlaczego mówię akurat o tym CloudFormation i dlaczego mówię akurat o Infrastructure as Code? Bo mądrzejsi ode mnie, na przykład ThoughtWorks, zauważyli, że ten poziom skomplikowania, który zaczyna być widoczny w Infrastructure as Code, tak naprawdę zaczyna nam przeszkadzać i zaczyna nas spowalniać. Część z Was pewnie wie, ThoughtWorks co kwartał wypuszcza Technology Radar, to jest taki bardzo zopiniowany, ale jednak raport na temat pewnych technik, narzędzi oraz frameworków, które warto używać, którymi się warto zainteresować, które są nowościami, ale warto je rozważyć i tymi technikami bądź frameworkami, których warto unikać. I oni w tym ostatnim Tech Radarze wypuścili technikę, którą nazwali Handwritten CloudFormation on hold. I tutaj tak naprawdę w tym paragrafie mówią o tym, że pisanie z palca Infrastructure as Code, na przykład CloudFormation, ale to dotyczy również Resource Deployment Managera z Google'a bądź odpowiednika w Azure. Tak naprawdę pisanie tego z palca to nie jest dobre wyjście, jeżeli chodzi o zarządzalność potem. I jeżeli chcemy utrzymywać tą złożoność i chcemy sobie z tą złożonością dobrze radzić, to powinniśmy zaaplikować inne narzędzia. Oni tu podają jako domyślny default Terraforma i nazwali go nawet Sensible Default. Ja się z tym do końca nie zgadzam. Uważam, że Terraform również ma te same problemy, z którymi mamy do czynienia w CloudFormation. Po prostu mamy ładniejszy język do dyspozycji. Natomiast dalej wymienili bardzo ciekawe narzędzia, na przykład Troposphere, Scepter, Stack Deployment Tool oraz Pulumi. Jeżeli chodzi o wartość tych wszystkich narzędzi, to wydaje mi się, że Troposphere jest najbliższe dzisiejszemu bohaterowi, czyli AWS CDK, o którym sobie za chwilę powiemy, bo tak naprawdę to jest jedyna alternatywa, która rozwiązuje ten sam podzbiór problemów co AWS CDK.
Powiedzieliśmy sobie o tym raporcie udostępnionym przez ThoughtWorks, natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten obecny stan Infrastructure as Code i zastanowimy się, że no dobrze, mamy do dyspozycji te DSL-e, pseudojęzyki programowania, jakieś YAML-e, no to okej, jaką mamy alternatywę? No możemy wybrać Terraforma i możemy mieć trochę podobny zestaw problemów rozwiązane część tych problemów mniej ważnych, nazwijmy to. Możemy też się zastanowić nad tym, co jeżeli byśmy używali Kubernetesa albo jakichś innych narzędzi zewnętrznych, takich jak Serverless Framework. No, wydaje mi się, że dalej mamy z tym samym zestawem problemów do czynienia, bo tak naprawdę dalej obcujemy z YAML-em. W Kubernetesie deploymenty i cała definicja i tak jest zrobiona przez YAML-a. Powstają tego typu pluginy jak Tyler, jak Helm, które umożliwiają parametryzację, które umożliwiają zarządzanie też złożonością. No i w tym momencie dalej próbujemy obejść zestawem narzędzi dokładnie ten sam zestaw problemów, z którymi się borykamy obecnie. Wszystkie te problemy mają wspólny mianownik. Mamy do czynienia z configuration driftem, mamy do czynienia z problemem z zarządzaniem stanem, mamy problemy z testowalnością tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Czy my tak naprawdę wybierając i prowadząc taką wojnę pomiędzy Terraformem albo CloudFormation albo innymi narzędziami dostarczonymi przez dostawców chmury, czy my tak naprawdę walczymy w dobrej i słusznej sprawie i w tej właściwej bitwie? Wydaje mi się, że nie, bo jeżeli skupimy się na tym, czego nam brakuje, to tego jest naprawdę sporo i niewiele narzędzi rozwiązuje cały zestaw tych problemów. Jako deweloper ja jestem zmęczony tak naprawdę cały czas klepaniem tylko i wyłącznie YAML-a i używaniem metody copy-paste'a, żeby zarządzać modularnością, żeby zarządzać reużywalnością tego mojego kodu związanego z infrastrukturą. I chciałbym mieć do dyspozycji prawdziwy język programowania, bo to by mi wiele dało. Ktoś może powiedzieć hola hola, no dobra, ale takie narzędzia jak CloudFormation czy Terraform dają nam deklaratywność. I tutaj się nie zgodzę z tym, że języki programowania nie dają nam deklaratywności. Deklaratywność jest cechą, za którą my jako programiści odpowiadamy bezpośrednio. To znaczy, że jeżeli piszemy nasz kod zgodnie z pewnym zestawem zasad, to on również może być deklaratywny. Nie musi to być plik konfiguracyjny w YAML-u bądź jakiś DSL. Co więcej, myślę, że programiści funkcyjni szczególnie mogą powiedzieć nam sporo na temat tego, jak pisać deklaratywny kod i jak unikać tej imperatywności. Dodatkowo mamy problem, oprócz tego, że musimy się borykać z tymi językami typu DSL bądź z YAML-em i plikami tekstowymi, mamy problem z configuration driftem. Kto z Was słyszał to pojęcie? Ręka do góry. Configuration drift? Okej, no to może wprowadzę. To jest sytuacja, kiedy mamy do dyspozycji naszą wspaniałą infrastructure as code i wszystko robimy automatycznie, natomiast od czasu do czasu ktoś niestety musi albo manualnie za pomocą API, albo za pomocą jakiejś konsoli webowej zmienić konkretne zasoby, bo nie odpowiadają temu, co konkretnie potrzebujemy. I ktoś to robi bez wprowadzania zmian z powrotem do tego naszego infrastructure as code. To jest w porządku, jeżeli robimy to ad hoc i jednak mamy ten cykl zamknięty i próbujemy to wprowadzić do kodu. Ale niestety wiele z tych narzędzi nie radzi sobie z wykrywalnością takiej zmiany. Bo jeżeli zrobimy to w Terraformie i kolega, który to zrobił, nie poinformuje całej reszty zespołu, to cała reszta zespołu nie będzie świadoma tak naprawdę, że coś się stało i przy próbie aktualizacji możemy się po prostu rozwalić i rozbić. Żadne z tych narzędzi tego nie rozwiązuje. CloudFormation stara się. Ostatnio wprowadzony feature właśnie nazwany Configuration Drift pozwala na coś takiego, a dzięki temu AWS CDK również sobie z tym dobrze radzi. Kolejny problem, jak zarządzać stanem generalnie, jak migrować, jak robić deploymenty za pomocą infrastructure as code, jeżeli mamy do dyspozycji ze stanowymi storage'ami, bazami danych itd., itd. Prawie żadne z tych narzędzi się tym bezpośrednio nie zajmuje. Co więcej, to jest oddelegowywane na nas i wcale nie mamy w tym pomocy. Jak takie rzeczy testować? No, najrozsądniejsze wyjście i zawsze prawie dobra odpowiedź to jest zbudujcie sobie drugie środowisko QA-owe i na nim testujcie wszystkie zmiany. No spoko, nie do wszystkich projektów to można zastosować, no bo nie we wszystkich projektach mamy taką możliwość, ale jednak to jest rozwiązanie. A czy nie da się tego zrobić lokalnie? No właśnie, część narzędzi próbuje do tego podejść i całkiem sensownymi skutkami. No i testowanie i tak naprawdę lokalny development wiążą się ze sobą, o tym już przed chwilką powiedziałem. Część z tych narzędzi próbuje to rozwiązać i robi to całkiem dobrze.
Jakie mamy alternatywy? No bo powiedzieliśmy sobie trochę o CloudFormation, powiedzieliśmy sobie trochę o Terraformie. Zastanówmy się, jakie mamy opcje do wyboru. No dobra, możemy to zrobić za pomocą Ansible'a. Jeżeli ktoś kojarzy, w Ansiblu jest plugin do CloudFormation, można to spokojnie zrobić. Myślę, że do innych narzędzi, które zarządzają infrastrukturą u innych dostawców, również znajdziemy pluginy. No tak naprawdę tu mamy do czynienia ten sam problem. Dalej mamy do czynienia z YAML-em, mamy tylko i wyłącznie trochę lepszą składnię, ewentualnie jakieś template'owanie. A propos template'owania, mamy narzędzie, które nazywa się Scepter. To jest narzędzie zbudowane w oparciu o Pythona, Basha i właśnie daje nam trochę więcej możliwości, jeżeli chodzi o template'owanie CloudFormation. Dalej mamy do czynienia tylko i wyłącznie z YAML-em i mamy do czynienia z takim narzędziem, które jest wraperem i nie za wiele od siebie dodaje. Takie rzeczy jak testowanie, configuration drift dalej nie są rozwiązane. Mamy takie narzędzie jak SAM, Serverless Application Model od AWS-a. To znowu mamy YAML-a, trochę z tych narzędzi i problemów jest rozwiązywanych, ale dalej niewielka ilość i niestety ograniczone zastosowanie, bo tak naprawdę w większości przypadków możemy to zastosować tylko do aplikacji typu serverless. Mamy narzędzie, które nazywa się Stack Deployment Tool. No o tym już wspominałem, to jest trochę taki sam problem jak z Perunem, czyli z tym narzędziem, które my stworzyliśmy. No syndrom sztokholmski, no po prostu znowu stworzyliśmy narzędzie, które nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale jednak nam ułatwia trochę pracę, więc jest ok. Możemy się z tym godzić. Terraform, no nie chciałbym się tu znowu powtarzać, myślę, że powiedziałem, co myślę na temat Terraforma. Nie uważam, że to jest złe narzędzie, ale nie uważam również, że rozwiązuje wszystkie te problemy z listy, więc nie jest rozwiązaniem idealnym i dlatego nie uwzględniam go tutaj jako sensowną alternatywę. Pierwszą sensowną alternatywą jest tak naprawdę Troposphere, czyli biblioteka w Pythonie, która umożliwia właśnie opisywanie infrastruktury AWS-owej za pomocą kodu. Czyli jesteśmy w stanie za pomocą kodu źródłowego i za pomocą Pythona opisywać dokładnie to samo, co opisujemy za pomocą CloudFormation. Tutaj jest gwiazdka czerwona, ponieważ nie jest to do końca narzędzie idealne, które też nie rozwiązuje wszystkich tych problemów z listy poprzedniej, ale zdecydowanie jest to alternatywa dla AWS CDK, jeżeli ktoś nie chce być uwiązany z tym konkretnym narzędziem. Niestety z tego co wiem, Troposphere jest tylko i wyłącznie AWS-owe. No niestety to jest problem, trzeba poszukać alternatyw dla innych dostawców i spróbować to jakoś ze sobą pożenić. Pulumi to jest pierwsze podejście, które stara się wyabstrahować dostawców chmury na tyle wysoko, że byśmy się nie musieli tym przejmować. Natomiast wadą tego rozwiązania jest to, że niestety mamy do czynienia tylko i wyłącznie z ograniczonymi możliwościami, jeżeli chodzi o deployment aplikacji, bo Pulumi dotyczy bezpośrednio aplikacji typu serverless. Czyli jeżeli chcemy zbudować trochę aplikację w innym modelu, to jesteśmy niestety skazani na porażkę. Ale zalecam i polecam się zainteresować tym konkretnym podejściem, bo to jest moim zdaniem przyszłość Infrastructure as Code. Co więcej, to oni zaczęli wprowadzać takie dość ciekawe podejście, które na samym końcu sobie o tym powiemy, które skupia się na tym, żeby mieć Infrastructure as Code as a First Class Citizen, czyli razem z Twoim kodem źródłowym będziemy mieli również definicję tej infrastruktury, która jest tworzona w tym konkretnym przypadku. Czyli idealna sprawa do środowisk typu mikroserwisy albo właśnie aplikacje serverlessowe. No i na samym końcu AWS CDK, o którym sobie za chwilkę powiemy w szczegółach, który uważam, że jest najsensowniejszą alternatywą i rozwiązuje ten zestaw problemów, który przedstawiłem. Czym tak naprawdę jest CDK? CDK rozwija się jako Cloud Development Kit i został wprowadzony gdzieś w okolicach września zeszłego roku, czyli wrzesień 2018. Beta wersja była dostępna mniej więcej w sierpniu i w tym samym czasie pierwszy raz miałem z nią do czynienia, ponieważ przygotowywaliśmy się do jednego z warsztatów i chcieliśmy sobie zautomatyzować infrastrukturę, więc spróbowałem jako wersji beta akurat skorzystać z tego narzędzia. Całość zebrałem w blogpoście, wylistowałem również zestaw problemów. Jeżeli sobie wygooglujecie tą frazę, to znajdziecie tego posta. Natomiast chcę powiedzieć, że rok temu to było narzędzie faktycznie w wersji beta. W czerwcu tego roku AWS ogłosił oficjalne wsparcie i wyjście z wersji beta dla języków TypeScript oraz Python oraz wersję beta dla języków Java i C#, więc mamy do czynienia z całkiem ciekawą alternatywą i to narzędzie już jest produkcyjnie gotowe, czyli jest w pełni wspierane przez AWS-a i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o Java i C#, z tego co wiem, pod koniec tego roku mają być oficjalnie wspierane, mają wyjść z bety. Jak działa AWS CDK? Tak naprawdę modelujemy naszą aplikację używając czegoś, co się nazywa Application Components
i mamy tak naprawdę możliwość korzystania z już istniejących kawałeczków. Budujemy tak naprawdę naszą infrastrukturę i model Infrastructure as Code z takich klocków, które dostarczają nam twórcy biblioteki. Oni je nazywają wewnętrznie constructs, natomiast możemy też zbudować sobie własne te konstrukcje i w ten sposób rozszerzać możliwości biblioteki, mając do dyspozycji pełną jakby ekspresywność standardowego języka programowania. W momencie, kiedy już stworzymy sobie i odzwierciedlimy ten model infrastruktury w kodzie, tak naprawdę modelujemy naszą aplikację już ostatecznie układając ją w takie elementy, które oni nazwali stackami. Podobieństwo do CloudFormation jest jak najbardziej wskazane. I w momencie, kiedy już stworzymy taki model całej aplikacji, czyli stworzymy sobie ten Infrastructure as Code zgodnie z ich zaleceniami, to na samym końcu generowany jest AWS CloudFormation i za pomocą AWS CloudFormation jesteśmy w stanie zaaplikować te zmiany dokładnie tak samo, jakbyśmy to robili manualnie pisząc CloudFormation. Czyli jest to narzędzie, które bazuje na tym, co zostało przygotowane w ramach CloudFormation i dostajemy wszystkie zalety tego narzędzia razem w pakiecie, a pozbywamy się sporej ilości wad, na przykład związanej z testowalnością, z configuration driftem czy z zarządzaniem stanem. Tak to wygląda w szczegółach. O tych konstrukcjach już powiedziałem. Konstrukcje, tak naprawdę z wielu z konstrukcji składa się cała aplikacja typu CDK. Po momencie, kiedy stworzymy sobie taką aplikację, już opisując ją w kodzie, na przykład w TypeScriptie lub Pythonie, wywołujemy narzędzie command line'owe CDK CLI, w którym komenda CDK synth generuje nam CloudFormation template, który jest w tym momencie traktowany jako taki trochę assembly language, a nasze narzędzie command line'owe jest kompilatorem. Kiedy taki template zostanie wygenerowany, jesteśmy w stanie go zobaczyć, przeglądnąć, zrobić review i na samym końcu zaaplikować za pomocą tego samego narzędzia do usługi CloudFormation i to zbuduje nam naszą infrastrukturę. Czyli mamy do czynienia bezpośrednio z taką translacją, trochę kompilacją z naszej aplikacji aż do CloudFormation i potem do infrastruktury. To, co jest bardzo ważne, to mamy tutaj wszystkie zalety kompilacji, takie jak sprawdzanie lokalnie, czy nie ma problemów z zależnościami, czy nie mamy problemów z na przykład długością nazw i tak dalej, i tak dalej. Ten cykl życia i ten cykl odbijania się od CloudFormation jako usługi również został skrócony dzięki temu, że ten kompilator działa lokalnie i nie musimy się tak naprawdę o tą usługę ciągle odbijać i czekać, aż pierwszy błąd wystąpi i potem jeszcze raz debugować, co się stało i poprawiać. Porozmawiajmy sobie jeszcze o feature'ach, zanim przejdziemy do dema. Powiedzieliśmy sobie o tym, że jest wiele języków wspieranych, w tym momencie TypeScript i Python oficjalnie, Java oraz C# są w wersji beta, natomiast bez żadnego problemu da się to również skorzystać na JVM-ie po prostu z innymi językami przez interop, tak samo z .NET-em. Mamy do czynienia z pełnym takim CloudFormation-like workflowem, czyli mamy do dyspozycji rollbacki, mamy do dyspozycji wszystkie rzeczy związane z change setami, zarządzaniem zmianami. Jeżeli coś nie jest wspierane przez bibliotekę, to w tym momencie mamy do dyspozycji takie brzydkie rozwiązanie, jak to kiedyś dawno temu programiści pamiętają, że można było wstawki assemblerowe do kodu wrzucać. Tutaj jest podobnie. Mamy do dyspozycji po prostu kawałek biblioteki, który umożliwia nam wstrzykiwanie kawałków JSON-a już czystego CloudFormation do naszego szablonu i dzięki temu te wszystkie problemy typu, jeżeli coś nie jest wspierane, możemy sobie w ten sposób załatać. Tego bym radził używać z uwagą i z ostrożnością, no bo wiadomo, to będzie nam zaciemniało samo generowanie oraz też obchodzi trochę kompilator, tak? Czyli nie wszystkie rzeczy będą w tym momencie sprawdzane. Ale jeżeli czegoś ewidentnie brakuje, to mamy taką opcję, żeby to dodać. Testowalność i wbudowane wsparcie do lokalnego developmentu. Wszystko to tak naprawdę można testować i sprawdzać lokalnie i na samym końcu dopiero zaaplikować w CloudFormation w usłudze. Dzięki temu ten cykl i development tak naprawdę jest zawężony do localhosta i nie musimy się tak naprawdę z wieloma rzeczami męczyć, tak jakbyśmy się męczyli w zwykłym CloudFormation. Mamy elastyczność i reużywalność za pomocą tych AWS CDK Constructs, pokażę to za chwilę na przykładzie, ale mamy też do dyspozycji pełną ekspresywność języka programowania.
pętle, nie pętle i inne rzeczy. Wszystko mamy do dyspozycji. Nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni. I dodatkowe wsparcie jest również dla zarządzania i migracji istniejących szablonów CloudFormation właśnie do narzędzia AWS CDK, czyli jesteśmy w stanie zmigrować to, co mamy w CloudFormation obecnie do AWS CDK w całkiem prosty sposób. Jest na to kilka różnych technik, włącznie z tym, że jest coś takiego jak CloudFormation Disassembler, czyli jesteśmy w stanie wrzucić szablon CloudFormation zapisany w YAML-u i dostaniemy przykładową aplikację AWS CDK na bazie tego szablonu. Ona będzie zbudowana trochę w ograniczony sposób, ale to jest na pewno dobry start, żeby ją dostosować i jakoś zacząć z migracją. Jeżeli chodzi o diffy albo zarządzanie właśnie tym configuration driftem, z linii komend jesteśmy w stanie wywołać dodatkowe polecenie CDK diff. Podajemy sobie tutaj akurat w tym momencie profil, który nas interesuje, ewentualnie parametry do tego naszego stacka i w tym momencie jesteśmy w stanie wylistować dokładnie to, czym się różni lokalna wersja od tej, która jest zdalnie. Co więcej, jeżeli bym miał zmianę, która jest odzwierciedlona tutaj manualnie, to bym miał jeszcze trzeci wiersz, który by mi mówił o tym, że stara wartość według CloudFormation powinna wyglądać tak, nowa wartość lokalnie według CloudFormation powinna wyglądać tak, natomiast ktoś zrobił jeszcze zmianę zewnętrzną w konsoli przez GUI i to będzie jako trzeci wiersz, że tak naprawdę aktualny stan wygląda następująco i że tutaj trzeba będzie rozwiązać ten konflikt tak, jakbyśmy to musieli zrobić na przykład z systemem kontroli wersji, tak? Dodatkowo mamy do dyspozycji takie helpery, które nam za pomocą jednej linijki w sposób bardzo deklaratywny załatwiają zarządzanie uprawnieniami bądź zarządzanie zależnościami i wiele, wiele innych rzeczy. Ta linijka tak naprawdę załatwia nam to, co musielibyśmy manualnie wpisać w CloudFormation jako policy, czyli musielibyśmy szukać wszystkich uprawnień, wylistować odpowiednie permissiony w YAMie i tak dalej, i tak dalej. Za pomocą AWS CDK jesteśmy w stanie to zrobić w jednej linijce i bez żadnego problemu sobie skorzystać właśnie z takiego helpera w taki deklaratywny sposób. Dobra, mam 4 przykłady przygotowane, więc myślę, że teraz przełączę się na, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, przełączę się na Mirror i będę wam w stanie pokazać wszystkie 4 przykłady. Zachęcam do przejścia do przodu. Wydaje mi się, że będzie wam łatwiej zobaczyć. To, co mam przygotowane. Teraz pytanie, czy to jest w miarę czytelne z tyłu? Pewnie nie. Czy teraz jest lepiej? Tak? Dobra. Więc zacznijmy sobie od tego, że pokażę wam, jak wygląda nasz kawałek, nasza aplikacja przykładowa. To również zwiększę, żeby to było w miarę czytelne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to cały kod jest też na naszym repozytorium, linki będą na końcu, natomiast generalnie całe repozytorium wygląda następująco. Mamy tutaj 4 przykłady, o których wspominałem. Pierwszy przykład to jest taka prosta aplikacja serwerysowa, potem pokażemy wam te konstrukty, na końcu w trzecim przykładzie testowanie, no i jak tak naprawdę zarządzać istniejącymi szablonami CloudFormation. Więc zacznijmy sobie od tego, jak każdy taki AWS CDK jest zbudowany. W momencie, kiedy wpiszemy sobie w linii komend komendę cdk init, dostaniemy taki wizard, gdzie odpowiemy na kilka pytań, jaki język nas interesuje, jakie elementy są nam potrzebne i to nam wygeneruje standardową strukturę katalogów, która jest potem odzwierciedlona właśnie tak jak tutaj. W tym przypadku to jest projekt akurat Pythonowy, czyli mamy do czynienia z standardowym projektem Pythonowym, czyli setup.py, app.py. W app.py mamy tak naprawdę już tę naszą aplikację typu CDK, czyli widzimy pierwszy raz już zaciągamy nasz framework AWS CDK i wyciągamy z niego coś, co się nazywa app. Do tej aplikacji potem dodajemy kolejne staki i dzięki temu jesteśmy w stanie sobie zbudować jeden lub więcej stacków, którymi będziemy zarządzali. Jak wyglądają takie konkretne staki? W katalogu serverless stack mamy tutaj do dyspozycji klasę, która tak naprawdę dziedziczy znowu z biblioteki AWS CDK i wewnątrz konstruktora definiujemy sobie deklaratywnie zasoby. W tym przypadku tworzymy sobie zwykłą lambdę oraz API Gateway, który podłączamy za pomocą kodu. Zauważcie, że w momencie, kiedy stworzyłem lambdę,
przypisałem sobie do zmiennej wynik i tak naprawdę tą zmienną już operuję jako zależnością dla naszego API Gatewaya, czyli jestem w stanie po prostu przypisując zmienną do konkretnego wywołania, polinkować te dwa elementy i dzięki temu AWS CDK będzie wiedział, co zrobić, żeby one były ze sobą spięte i żeby bezproblemowo działały. Co więcej, jestem w stanie podać dokładnie z tego samego miejsca, to jest bardzo fajne właśnie dla aplikacji serverlessowych, jestem w stanie dokładnie z tego samego miejsca podać kawałek kodu, który będzie w tym momencie kodem w Pythonie, który zostaje załadowany i ogarnięty przez AWS CDK, czyli spakowany jako zip, potem wgrany do lambdy i tak dalej, a tu mam w katalogu dokładnie tą lambdę, która nas interesuje, czyli zwykła odpowiedź w tym momencie z lambdy, tak jakbyśmy mieli integrację typu lambda proxy, zwracamy status code, content type i to, co nas interesuje w body. I jesteśmy w stanie załadować sobie to właśnie z poziomu tego serverless stacka, podając to bezpośrednio jako kod. Więc ja już sobie to zrobiłem, żebyście nie musieli czekać, ale każdy projekt typu serwer AWS CDK musimy rozpocząć komendą CDK Bootstrap. W momencie, kiedy ja to zrobię, wewnątrz CloudFormation pojawi nam się dodatkowy stack, który tutaj został stworzony, CDK Toolkit, i on jest stworzony dla każdej aplikacji AWS CDK osobno i on odpowiada za zarządzanie stanem tych konkretnych stacków. To znaczy tam przechowujemy metadane, tam przechowujemy na przykład, tworzymy buckety, które są potrzebne do uploadowania naszych szablonów CloudFormation i tak dalej. Natomiast ten CDK Toolkit może być stworzony albo per aplikacja CDK, albo globalnie dla wszystkich aplikacji CDK, które mamy na przykład na naszym koncie AWS-owym, to się da skonfigurować. Co więcej, no to jest obowiązkowy krok i tylko jeden raz potrzebujemy go wykonać. Potem możemy wykonać standardową operację, na przykład CDK Deploy. Ale zanim jeszcze przejdziemy do CDK Deploy, chciałbym Wam pokazać, jak wygląda ten wygenerowany szablon CloudFormation. No bo mamy Pythona w tym momencie, jak przejść z tego Pythona do kodu źródłowego z kodu źródłowego do szablonu CloudFormation. Wykonujemy komendę CDK Synth i tak naprawdę jesteśmy w stanie zobaczyć kawałek YAML-a, który został przygotowany. I tutaj widzimy, że on nie jest takim pięknym YAML-em, jakbyśmy sobie go napisali z palca i manualnie. Mamy do dyspozycji tutaj również jakieś takie dodatkowe rzeczy typu metadata i właśnie za pomocą tych metadanych AWS CDK zarządza sobie stanem, jak te szablony aktualizować. Każdy z tych stworzonych zasobów ma tutaj oprócz nazwy, ma również jakiś taki mały hash na końcu. To jest wykorzystywane właśnie po to, żeby zarządzać configuration driftem i żeby rozpoznawać, co jest lokalnie, co jest zdalnie i co jest tak naprawdę powinno być w szablonie. No i taki szablon CloudFormation został wygenerowany na bazie naszego kodu. On jest w tym momencie długi, ale to jest standardowy problem w ogóle definiowania API Gatewaya, lambdy i pracy z CloudFormation właśnie, jeżeli chodzi o serverless, o aplikacje typu serverless, bez użycia na przykład serverless frameworka albo AWS SAM. Natomiast na samym końcu mamy gotowy szablon CloudFormation, który możemy za pomocą CDK Deploy wrzucić do chmury. On mi tutaj zada pytanie, czy na pewno jestem zainteresowany, żeby stworzyć te konkretne zasoby. Tutaj mamy, a w tym momencie akurat wylistowane zmiany również dotyczące IAM-a, no bo muszę potworzyć rolę. Klikam Yes i w tym momencie zachodzi deploy. Został uploadowany nasz plik zip do lambdy, czyli nasz kod źródłowy do lambdy i w tym momencie jesteśmy w stanie zarządzić tym wszystkim z automatu, z linii komend. Jeżeli bym sobie tutaj wrócił, to pojawi mi się kolejny stack, który w tym momencie będzie miał create in progress. Widzicie, że to jest serverless stack, ta nazwa została wzięta dokładnie z nazwy klasy, możemy to również sparametryzować, jeżeli jest potrzebne i tak dalej. Czyli mamy kawałek kodu, który wygenerował nam szablon CloudFormation i jesteśmy w stanie sobie tym zarządzać. Wszystko fajnie, pięknie, ale jak pisać te konstrukcje i jak tym zarządzać? Do tego służy drugi przykład, który chciałbym Wam pokazać, czyli jak właśnie korzystać z tych istniejących konstrukcji i jak tworzyć nowe. Jeżeli sobie tutaj pójdziemy już bez zaglądania w AppPy, to mamy do dyspozycji coś, co się nazywa Workshop Stack. I to jest tak naprawdę standardowy stack, w którym sobie definiujemy tak naprawdę
rolę do SageMakera i rozwiązujemy następujący problem tak naprawdę. Chcemy wygenerować 20 czy 30 czy 50 kont użytkowników i każde konto użytkownika ma dostęp do jednego wspólnego bucketu, który już istnieje. Każdy użytkownik dostaje swój własny bucket i ma do niego pełne prawa zapisu i odczytu. I do tego tworzymy każdemu użytkownikowi indywidualną rolę, która umożliwia mu pracę na Amazon SageMakerze. Potrzebowaliśmy dokładnie takiego samego środowiska na nasze warsztaty, no więc spróbowaliśmy to zamodelować za pomocą AWS CDK. No i tak naprawdę cały tutaj kod, który jest z tym związany, opisany za pomocą Pythona, został stworzony tak naprawdę z użyciem istniejących konstrukcji, czyli na przykład jesteśmy w stanie stworzyć sobie grupę IAM-ową politykę, potem do tej polityki przypisujemy odpowiednie uprawnienia. Widzicie, że jeżeli mamy do dyspozycji uprawnienia, które są bardziej, że tak powiem, musimy je sparametryzować, a nie korzystać tylko z tych standardowych read, write i tak dalej, no to możemy to zrobić właśnie manualnie, potem możemy to zaaplikować sobie do właśnie tego naszego policy statementu, podając to po prostu jako zwykłą tablicę. Mamy do dyspozycji stałe, z których możemy korzystać wewnątrz biblioteki. Jesteśmy w stanie nawet zdefiniować bardzo skomplikowane IAM-owe polityki, które są oparte o conditiony, o jakieś dodatkowe rzeczy. Na samym końcu mamy do dyspozycji również coś, co nazwaliśmy sobie Participants Construct, czyli nasz własny konstrukt, który stworzyliśmy na potrzeby tego konkretnego warsztatu. I zrobiliśmy to po to, żeby wyabstrahować to, co dla pojedynczego użytkownika musimy stworzyć i to, co tworzymy dla wszystkich użytkowników wspólnie. Tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie tworzymy tego wspólnego bucketu wewnątrz AWS CDK, tylko on już istnieje. Jak taką rzecz zaimportować do AWS CDK? Bardzo prosto. Bierzemy ARN, czyli identyfikator amazonowy tego konkretnego bucketu i jesteśmy w stanie w kodzie sobie wywołać taką funkcję S3 bucket, from bucket ARN i dzięki temu zaimportujemy sobie ten bucket do naszego AWS CDK, jednocześnie nie naruszając go i nie zarządzając nim poprzez AWS CDK w tym momencie. Ale wracamy do tego Participants Construct. Rozdzieliliśmy sobie części wspólne od tego, co jest generowane dla każdego użytkownika. Wewnątrz Participant Construct po prostu wystawiliśmy sobie, tak samo jak w poprzednim przypadku w konstruktorze, w jakiejś tam pętelce konkretną ilość użytkowników tworzymy. Najpierw tworzymy użytkownika, przypisujemy mu jakieś początkowe hasło i przypisujemy go do grupy, którą stworzyliśmy poziom wyżej. Potem dodajemy tego użytkownika do naszej listy, którą potem będziemy wykorzystywali w testach i mamy też możliwość wykorzystywania jej przy przypisywaniu do grupy. Tworzymy ten bucket, który jest przygotowany dla konkretnego użytkownika i przypisujemy mu uprawnienia zapisu i odczytu w tym momencie. To są rzeczy, które są wygenerowane tylko dla pojedynczego użytkownika i wykonujemy je n razy, a tutaj mamy ten nasz workshop stack, który definiuje te części wspólne, na przykład wspólną grupę z uprawnieniami bądź wspólne role IAM-owe. Tak wygląda to od strony Participant Construct i w ogóle używania i wbudowanych konstrukcji i tych, które piszemy samodzielnie. Jeszcze chciałbym pokazać, oczywiście udało się nam ten stack poprzedni zaaplikować. Teraz chciałbym Wam pokazać jedną dodatkową rzecz. Jak wygląda ten CDK div. Ja sobie teraz wejdę i zmienię moją definicję stacku, na przykład dodając kolejkę typu deadletterq i z linii command będę w stanie wykonać CDK div i zobaczyć, jaka jest różnica z pełnym outputem, czyli to, co zostało nam zdefiniowane w tym momencie mamy tylko i wyłącznie dodaną wartość, ponieważ dodałem ją na localhoście i widzę, że ona zostanie dodana jako konkretna zmiana i konkretny change set, jeżeli bym zaaplikował tą konkretną zmianę za pomocą AWS CDK. Czyli jestem w stanie z linii command również zobaczyć tego diffa. Jeżeli miałbym zmianę wprowadzoną totalnie niezależnie przez AWS, przez konsolę webową, to bym zobaczył jeszcze kolejną zestaw różnic. Czy są jakieś pytania na tą chwilę? Dobra, to jeszcze trzeci temat związany z testowaniem. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda testowalność. W tym momencie mamy projekt inny w TypeScriptie, natomiast
bez żadnego problemu możemy tutaj się odnaleźć, bo on jest bardzo podobny do tego projektu Pythonowego. Tworzone są pliki CDK.json. Mamy oczywiście standardowo, jak to w projektach nodowych, pakiet JSON. Natomiast to, co nas interesuje, to nasze deadLetterQ, które sobie opisaliśmy w TypeScriptie jako taką prostą kolejkę, która dziedziczy po istniejącej kolejce typu SQSQ, no i dodaje do niej alarm w CloudWatchu, który będzie nas informował o tym, ile jest wiadomości w tak zwanym deadLetterQ. Jeżeli sobie to przetestujemy w tym momencie, to możemy wywołać z linii komend naszą standardową komendę npm run test. Aha, tak. Co jemu się tu stało? A, przepraszam, masz rację, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dobra, teraz wszystko jest OK. No i on w tym momencie buduje tego naszego TypeScripta, no i wykonuje nasze testy z pliku deadLetterQ test. Jak takie testy wyglądają? Jesteśmy w stanie sobie to podejrzeć w tym pliczku. Mamy do dyspozycji zwykły framework testowy, w tym przypadku on się nazywa Jest i za jego pomocą jesteśmy w stanie również sobie robić tak zwane snapshoty, czyli w momencie, kiedy za pierwszym razem wykonałem mój test, on wygenerował mi snapshot CloudFormation, zobaczył, jaki jest ten snapshot powinien być, zaakceptował go jako początkowy i od tego momentu, jak zacznę zmieniać moją kolejkę, czyli na przykład dołożę informacje na temat, zmienimy sobie okres, kiedy te alarmy są zliczane i kiedy te wiadomości powinny być zliczane w ramach alarmu. Jeżeli sobie teraz odpalę npm run test, no to będziemy mieli różnicę pomiędzy tym snapshotem, a tym, co zostało wprowadzone jako moja zmiana. Mogę ten snapshot zaakceptować, albo widzę, że to jest błąd w teście i być może trzeba tutaj coś zareagować. Jeżeli chcę go zaakceptować, no to w tym momencie mogę sobie to zrobić za pomocą, muszę sobie się podglądnąć, jak to się dokładnie nazywało, ta komenda. Jest npm run snapshot. I w tym momencie akceptuję ten nowy snapshot po modyfikacjach i moje testy przechodzą, bo mimo tego, że się coś zmieniło. Jeżeli bym chciał dołożyć kolejne testy, na przykład związane z testowaniem jakichś specyficznych fragmentów, tak jak tutaj, czyli message retention period albo retention days, no to jestem w stanie sobie tutaj to również wyciągnąć w ramach asercji. Tak jak widzicie, mamy taką asercję to have resource, która tam ma możliwość wyciągnięcia konkretnego resursu i zbadania, czy ten parametr ma to określoną wartość i tak dalej, i tak dalej. Co mu tu nie pasuje? A tak, bo nie zmieniłem konstruktora tutaj zgodnie z tym, jak to powinno wyglądać. Teraz będzie OK. To oczywiście tak nie wygląda, jak normalnie koduję, czyli odkomentowywuję kawałki kodu, ale nie chcę, żebyście patrzyli, jak ja się kompromituję i piszę tutaj kawałek kodu. Więc teraz jak odpaliłem sobie ten test, odpaliłem chyba run snapshot przez przypadek, a jeszcze nie odkomentowałem oczywiście interfejsu, czyli jeszcze raz run test. No i te moje dodatkowe testy albo przejdą, albo nie przejdą. Jeszcze czegoś mu brakuje. A tak, bo powinienem użyć tylko jednego. I w tym momencie będę miał dodatkowe testy. W tym momencie nam jeszcze jeden dodatkowy test sfailował, no bo tutaj mamy ten problem ze snapshotem ponownie, bo znowu zmieniłem moje zasoby, znowu akceptuję i moje testy powinny przejść bez żadnego problemu. No i na sam koniec czwarty przykład. Tutaj mamy te 3 testy, które sobie zbudowaliśmy i wszystkie przeszły. No i na sam koniec ostatni przykład, katalog numer 4, jeżeli chodzi o istniejący CloudFormation template. Jak wciągnąć taki CloudFormation template? Na przykład taki, jeżeli mamy istniejący jakiś bucket S3 i chcielibyśmy tym zarządzać. Robimy to albo za pomocą czegoś, co się nazywa override, czyli jesteśmy w stanie przy wygenerowaniu naszego CloudFormation nadpisać logical name i dzięki temu AWS CDK wygeneruje taki sam template jak nasz template lokalnie, który napisaliśmy z palca.
więc to jest jedna pomocna rzecz, ale możemy też zaciągnąć cały szablon CloudFormation za pomocą CFN include i dzięki temu wciągnąć sobie ten istniejący szablon CloudFormation napisany z palca już do naszego AWS CDK i dzięki temu trochę też to iteracyjnie przerabiać, to znaczy wciągamy istniejący szablon CloudFormation i będziemy go po troszku sobie rozbijać bez żadnego problemu później. Dobra. Są jakieś pytania co do demo? To, żeby nie przedłużać, nie zabierać wam czasu. Słucham, tak? Tak. Nie, to dobre pytanie. Nie da się mieszać języków w ramach jednej aplikacji AWS CDK, czyli jeżeli stworzyliśmy aplikację CDK w Pythonie, to testy i aplikacje piszemy w Pythonie. Natomiast narzędzie wymaga tego, żeby go zainstalować przez npm-a. Tak. Gradle'owy jest na pewno, nie wiem czy Mavenowy, ale Gradle'owy jest na pewno. Do Pythona jest... Dobre pytanie. Teraz zapomniałem. Nie, używasz standardowego dista do Pythona, czyli budujesz ega i tak dalej, i tak dalej. Tak, lokalnie widzisz, jesteś w stanie zobaczyć, co się działo. Nie wiem, czy nie skasowałem sobie tej konsoli przez przypadek, ale może to zobaczymy. No chyba niestety skasowałem, może przewinę do góry i będziemy widzieć. O, widzisz? To jest dokładnie to, co byś dostał, jeżeli chodzi o szablon CloudFormation, czyli w momencie, jak robisz CDK deploy, to widzisz dokładnie to samo na CI-u na przykład. Dobra. Jeszcze jakieś pytania? Wiesz co, musiałbyś to samemu zrobić. Z tego co wiem, nie ma jakichś takich wbudowanych rzeczy. To narzędzie jest relatywnie takie self-contained, ono zajmuje się CloudFormation w tym przypadku. Jeżeli byś sobie chciał to zrobić jako bardziej coś zaawansowanego, no to pewnie by jako w ramach CI, jako część jako step w buildzie, nie? Jeszcze jakieś pytanko? No? No? Nie. To znaczy, jeżeli zobaczysz CDK diffa, to i zobaczysz, jakie są różnice, no to w tym momencie tak musisz dostosować ten stan lokalnie, żeby ten CDK diff albo ciebie satysfakcjonował, albo żeby go wyeliminować, nie? Czyli nie pracujemy w GUI, inaczej, jeżeli ktoś zrobi jakąś modyfikację w konsoli, no to będziesz musiał ją odwrócić oczywiście, nie? Natomiast jeżeli mamy różnicę pomiędzy tym, co jest lokalnie, a tym, co jest na CloudFormation, no to sprawdzasz tego diffa, jeżeli to jest to, co cię satysfakcjonuje, no to po prostu aplikujesz, nie? Tak. Tak, w tym momencie musisz wejść do konsoli i pewnie to odkręcić tak, jakbyś to zrobił normalnie w CloudFormation. Nie da się tego odkręcić jeszcze, chociaż widziałem chyba issue na GitHubie, żeby zrobić to automatycznie. Nie wiem, jak trudne by to było, zastanawiam się, czy to nie jest jednak duży problem. No ale wydaje mi się, że przynajmniej wiemy, co się stało, to jest jakby wartość dodana z tego, tak. Jeszcze jakieś pytanie? Dobra, to już na sam koniec, jakie są problemy z tym narzędziem. Wydaje mi się, że dokumentacja to jest największy problem na tą chwilę. Mimo tego, że mamy dostępność Pythona i TypeScriptu, no to jednak dokumentacja powinna być lepsza i powinno to lepiej wyglądać. Wszystkie przykłady są tylko i wyłącznie dla TypeScriptu, także Pythonowcy są tak naprawdę pozostawieni sami sobie i muszą korzystać z kodu źródłowego. Dodatkowo ta krzywa uczenia, no trochę jednak zmienia się obcowanie z CloudFormation, jak wprowadzamy te konstrukcje. No i jednak trochę się tego trzeba nauczyć. No ale to nie jest to zbyt skomplikowane, bez żadnego problemu da się to ogarnąć, po prostu trzeba poświęcić trochę czasu. Nie ma w tym momencie wsparcia i nie będzie wsparcia dla parametrów CloudFormation. Dlaczego? Dlatego, że te parametry w CloudFormation podawane są do runtime'u i rozwiązywane są w runtime w momencie, jak zaplodujemy szablon.
To oznacza, że nie będziemy w stanie na etapie kompilacji sprawdzić poprawności naszego stacka. Więc autorzy AWS CDK wyeliminowali szablony w CloudFormation, parametry w szablonach CloudFormation, ale wprowadzili coś takiego, co się nazywa kontekst i dzięki temu jesteśmy w stanie wstrzyknąć nasze własne parametry bez żadnego problemu do tego za pomocą kontekstu i też parametryzować te szablony CloudFormation. Po prostu nie korzystamy z tej sekcji parameters wewnątrz szablonów. Nie wiem dlaczego, ale nie ma jeszcze wsparcia dla stack policies. To się pewnie pojawi w najbliższym czasie, ale to by było też pożyteczne. Niektóre rzeczy, tak jak pokazywaliśmy, mogą wymagać override'a albo jakiegoś tam konstruowania tego lokalnie, takich trochę wstawek assemblerowych, o to, o czym sobie mówiliśmy, na przykład niewspierane serwisy, no ale przynajmniej mamy taką możliwość. I używałbym tego jednak mimo wszystko z uwagą. No i na sam koniec ten szablon CloudFormation, który Wam pokazałem, on nie do końca jest taki przyjazny, jeżeli chodzi o debugowanie i czytanie. Trzeba będzie się jednak zrzucić do konsoli, wyciągnąć ten szablon, trochę sobie poradzić z czytaniem tego wygenerowanego kodu. Jeżeli będziemy mieli jakieś problemy i trzeba będzie to debugować. No mamy trochę taki sam problem jak właśnie z assemblerem, tak? Czyli jeżeli by coś było nieprawidłowo skompilowane, to musielibyśmy się właśnie niestety do tego poziomu zrzucić. Nie jest to tak ciężkie jak w tym przypadku assemblerowym, ale jednak bez żadnego problemu. Znaczy nie jest to takie typowo user-friendly, jeżeli chodzi o debugowanie. Co powinno być rozwiązane jako w następnej kolejności i jakie mamy następne kroki? Dokumentacja zdecydowanie. Wydaje mi się, że bardzo ciekawy trend będzie, jeżeli zaczniemy myśleć o Infrastructure as Code jako takim first class source code citizen, czyli będziemy razem z naszą aplikacją, tak jak teraz tworzymy Jenkins file, będziemy tworzyli obok tego Infrastructure as Code w naszym tym samym repozytorium, gdzie mamy kod aplikacji. I dzięki temu będziemy mieli możliwość jakby używania tego samego kodu do Infrastructure as Code i do na przykład aplikacji. I to będzie bardzo ciekawe podejście. Jenkins Pipelines albo Jenkins X to są takie rzeczy, które w tym temacie się pojawiają. Wydaje mi się, że to jest też otwarcie drogi do tego, żeby starać się wyabstrahowywać dostawców chmury i pierwszy krok, żeby to tak naprawdę zrobić, czyli muszą się pojawić takie narzędzia od innych dostawców, żebyśmy mogli budować narzędzia, które będą starały się te różnice pomiędzy dostawcami prawdziwie ukryć, a nie tak jak mamy do dyspozycji Terraforma w tym momencie, że piszemy i tak kawałek Terraforma, który jest AWS specific albo Google Cloud specific. Kolejny ciekawy temat, TypeSafe AWS Infrastructure, jest projekt na GitHubie, który się nazywa PunchCard, który bazuje na AWS CDK. Jeszcze pociąga trochę dalej ten TypeScript, który jest dostępny i dodaje dodatkowe typy i dodatkowe gwarancje. No i jeszcze lepsze wsparcie dla aplikacji serverlessowych byłoby mile widziane moim zdaniem. To wszystko, co dla Was przygotowałem, dziękuję. Wiem, że trochę przeciągnąłem, ale mam nadzieję, że było ciekawie. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie mnie złapać również w trakcie wydarzenia, będę dostępny. Zapraszam.